Czy Adrian Zandberg oraz Lewica chcą zniszczyć Warszawę? I to będzie audycja o rynku nieruchomości, a nie o polityce, chociaż jedno z drugim się wiąże. A inspiracją do tej audycji jest dla mnie dyskusja między Zandbergiem a Bosakiem o rynku mieszkaniowym, jaka odbyła się na forum ekonomicznym w Krynicy. No i powiedziałbym, to było straszne. Adrian Zandberg, jak zwykle głośno i pewnym tonem, mówił, że Wiedeń jest najlepszym miejscem, najbardziej idealnym miejscem do życia, idealnym rynkiem. A czy to jest prawda? Bo może Wiedeń jest idealnym przykładem miasta, które na własne życzenie zaczyna umierać. O tym porozmawiamy w tej audycji. Dowiesz się także bardzo dużo o tym, jak właśnie działa ten wiedeński model, czy jest to mrzonka, czy jest to po prostu coś, co musimy naśladować. Jeżeli chcesz poznać liczby, to ja postaram się tutaj minimalnie w tym filmie używać tej liczby. Natomiast na stronie symen24.pl zamieszczam link na dole i w komentarzu. Znajdziesz nasz podcast oraz artykuł zawierający mnóstwo danych liczbowych porównujących Wiedeń z Warszawą i w ogóle nasze rynki nieruchomości i sam ocenisz, które podejście do rynku nieruchomości jest lepsze. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze jest jedna ważna rzecz. Rynek nieruchomości kształtuje również Twoje życie gospodarcze, Twoją szansę zarabiania. Efekt jest na razie taki, zacznę o dziwo od efektu, jest taki, że Warszawa jest miastem, do którego ludzie napływają, dążą i prognoza mówi, że będą jeszcze mocniej dążyć, a Wiedeń jest miastem, z którego nawet mieszkańcy jego uciekają do Gracu czy do Lincu, jeżeli chcą zarabiać więcej, jeżeli chcą pracować w nowoczesnym przemyśle. Dlaczego? No bo ten idealny model Wiednia, idealny model mieszkaniowy, oparty w ogromnym swoim udziale na najmie, i to takim albo najmie komunalnym, albo najmie spółdzielczym, do tych form najmu wrócę, i też w sporej ilości na najmie prywatnym, drogim dosyć i w zasadzie bez własności mieszkań, spowodował, że nowi mieszkańcy do tego Wiednia nie mogą napłynąć. A to powoduje, że również nie chce napływać nowoczesny przemysł i to powoduje, że po prostu miasto popada w stagnację. Dlaczego? No bo na przykład, żeby dostać to tanie mieszkanie w Wiedniu, no to trzeba najpierw przez ileś lat, na przykład 2 lata, mieszkać w Wiedniu. Potem się na to mieszkanie czeka. Jeżeli jesteś niewybredny, no to możesz w miarę prędko, jak na polskie standardy, w miarę prędko dostać to mieszkanie, ale jeżeli jesteś wybredny, masz jakieś preferencje dotyczące określonej dzielnicy, gdzie chcesz mieszkać, no to możesz czekać wiele, wiele lat i tego mieszkania się doczekać już zdrowo po 30. Jest znany też przykład programisty, który w Wiedniu czekał 27 lat na przyznanie mieszkania. Nie wiem, czy Zandbergowi o to chodzi, no ale powiedzmy, to był skrajny przypadek i być może tam człowiek też popełniał jakieś błędy w walce z biurokracją. Niemniej jednak dziś rezultat jest taki, że Warszawa jest miastem rozwoju, a Wiedeń jest miastem niestety stagnacji, a kto stoi, no to można powiedzieć tak naprawdę się cofa. Wiedeń po prostu stoi, ma stabilność, owszem, i bezpieczeństwo, i porządek, ale coraz mniej ruchu. A w Warszawie mamy chaos, bieganie, ale też dynamiczny rozwój. Dla Wiednia to oznacza ryzyko spadku konkurencyjności w ciągu 10-15 lat. Brak nowych miast. To się stało miastem urzędników, lekarzy, muzyków, usług publicznych. Spadek też płac realnych, bo gospodarka Wiednia nie wytwarza nowych spodziewanych wartości, a dla Warszawy jest to szansa na przejęcie roli najbardziej dynamicznej stolicy Europy Środkowej, a Wiedeń też jest w tej Europie Środkowej, pod warunkiem, że uda się rozwiązać oczywiście jakieś problemy z mieszkalnictwem i inne problemy, które mamy w Warszawie. Ale dla tych, którzy chcą iść do przodu, zawsze znajdą się rozwiązania, a dla tych, którzy postanowili konserwować się w dobrobycie, najczęściej nadchodzi po prostu upadek.
I jeżeli na przykład porównamy takie dane typowe dla Wiednia, nowe startupy, spadek o 12% w ciągu dekady, w Warszawie wzrost o 80% w ciągu dekady. Branże o najwyższej dynamice w Wiedniu, no to jest kultura, turystyka, opieka, a w Warszawie IT, fintech, biotechnologia, e-commerce. Napływ pracowników z zagranicy w Wiedniu jest ograniczony właśnie przez brak dostępu do mieszkań, a w Warszawie rosnący i Polska staje się centrum usług w Unii Europejskiej. A wzrost liczby firm technologicznych w Wiedniu w latach 2018-2024 to dumne 5%, w Warszawie 45%, 9 razy więcej. A dlaczego tak się stało? Bardzo prosto. Po prostu wiedeński system mieszkaniowy, który gwarantuje stabilność, jednocześnie zamyka obieg mieszkań. To powoduje, że na przykład młodzi nie mają się gdzie wyprowadzić od rodziców, a nowi mieszkańcy nie mogą się wprowadzić do takiego miasta w ogóle. Warszawa, no dobrze, ceny najmu wysokie, ale też jest mobilność i dostępność w każdym segmencie rynkowym, nawet w segmencie kupienia sobie mieszkania na kredyt. Wiele osób kupuje, ale może kupić mieszkanie, bo są produkowane nowe mieszkania i istnieje rynek wtórny mieszkań. W Wiedniu no to porównajmy sobie, przykład daję i to proszę teraz nie mówić, że w waszej dzielnicy w Wiedniu jest inaczej, a w waszej dzielnicy w Warszawie również jest inaczej. Ja tylko chcę porównać przykład rynku najmu i wytłumaczyć, dlaczego na przykład nie istnieje rynek mieszkań na sprzedaż w Wiedniu. No, jeżeli spojrzymy się na ceny w Wiedniu mieszkań i porównamy je z czynszami, to zwrot z takiej inwestycji często wynosi ponad 40 lat, czyli można powiedzieć, że rynek sprzedaży mieszkań w Wiedniu oderwał się od rynku najmu. Kto zatem kupuje te mieszkania w Wiedniu i dlaczego? No właśnie kupują czasami cudzoziemcy, którzy po prostu nie mogą wynająć tego mieszkania, albo niektórzy z myślą na lokatę, wieloletnią lokatę kapitału, natomiast praktycznie nie ma inwestorów kupujących te mieszkania pod wynajem. No można by powiedzieć sukces i na pewno Lewica powie sukces, no bo cały najem jest tym najmem komunalnym, czy też opartym o takie spółdzielnie non-profit, które działają na tym rynku. Powiedziałem spółdzielnie i uwaga, do takiej spółdzielni, jeżeli chcesz tam mieszkanie wynająć, to musisz czasami również wpłacić tak zwany wkład własny. I ten wkład własny może wynosić kilkadziesiąt tysięcy euro. Mogą ci rozłożyć niektórzy nawet ten wkład własny na jakieś raty. I trudno mi to nazwać, czy to jest wkład własny, bo to ci nie daje żadnego prawa własności, czy jest to też rodzaj kaucji. To też nie zupełnie jest kaucja. Jeżeli się wyprowadzasz z tego mieszkania, to ten wkład własny, nazwijmy go już w ten sposób, jest w jakiś sposób rozliczany, ale masz z tego wkładu potrącane pieniądze i w dodatku najczęściej te pieniądze dostaniesz nie wtedy, kiedy ty się wyprowadzisz, tylko wtedy, kiedy znajdzie się po prostu nowy najemca. W dodatku w tym całym raju wiedeńskim masz również do czynienia z progami dochodowymi i te progi są ustawiane mniej więcej, podkreślam słowo mniej więcej w ten sposób, że jeżeli chcesz mieszkać w Wiedniu jako jedna osoba, to twoja pensja, jeżeli wynosi średnią pensję brutto w Wiedniu, jest lekko poniżej tego progu. Natomiast jeżeli już dwie osoby pracują w związku i każda z nich zarabia średnią wiedeńską, to przekraczasz ten próg o no, mniej więcej ponad 20 tysięcy euro. Jeżeli z tobą mieszkają jakieś dwie osoby, to nadal będziesz dodatkowe, niezarabiające, na nie przysługuje ci też jakiś limit, ale to też wtedy będziesz troszeczkę powyżej tego progu. Dopiero przy trzeciej osobie łapiesz się na próg, który pozwala ci na wynajem mieszkania komunalnego. Co oznacza też, że jeżeli chcesz dostać to mieszkanie komunalne z jakimś swoim partnerem, partnerką,
no to musicie zadbać, żebyście nie zarabiali łącznie dwóch średnich wiedeńskich. No może jedna osoba będzie pracowała na przykład na ćwierć etatu i wtedy, będąc biednymi z powodu zarobków, będziecie mogli dostać tańsze mieszkanie. Co oznacza, że osoby aktywne zawodowe są karane. No i też oczywiście może zawsze powstać dyskusja między fanami wynajmowania i własności i zastanawiania się nad tym, że w sumie jak już jesteś starszy i masz to mieszkanie swoje własne, to zawsze masz jakiś kapitał w ręku, z którym możesz coś zrobić. Możesz sprzedać i gdzieś wyjechać i nikogo się o łaskę nie prosić, bo te pieniądze bierzesz ze sobą. Natomiast jeżeli jesteś najemcą płacącym niby ten niski czynsz, ten komunalny czynsz, no to w sumie nie budujesz swojego kapitału, nie budujesz sobie oszczędności w postaci murów. Co jest lepsze, zostawiam Wam do dyskusji. Ja nie chcę tego tematu teraz poruszać. Domykając to porównanie Warszawy i Wiednia, warto też powiedzieć, że dobrze, średnia płaca netto w Wiedniu jest wyższa niż w Warszawie, natomiast jak wygląda dynamika wzrostu płac, na przykład w latach 2015-2025, 21% w Wiedniu i 63% w Warszawie. Bezrobocie w Wiedniu to jest 6%, w Warszawie jest znacząco niższe. Także średni wzrost PKB Warszawy i Wiednia jest znacząco wyższy. No po prostu Warszawa jest miastem, które się rozwija. Możecie jednak powiedzieć, że ja przesadzam i należy jednak czerpać wzorzec z Wiednia. No to też wróćmy do tego, jak długo Wiedeń pracował nad tym, żeby dojść do stanu dzisiejszego. Od 1919 roku w Wiedniu zaczął się ten program mieszkań komunalnych, czy też mieszkań spółdzielczych, bo to są różne rodzaje, ale nazwijmy je zbiorczo tego tańszego najmu dla mieszkańców. W 1919 roku, to jest 106 lat temu, a skoro to było ponad 100 lat temu, to czy w Warszawie jesteśmy w stanie szybko dojść do takiej sytuacji, jaka jest w Wiedniu? No to raczej chyba mrzonka. Ja nie chcę czekać na to, co będzie za 100 lat, czy nawet za 50 lat. Rozwiązania z mieszkaniami w Warszawie, czy w ogóle we wszystkich miastach w Polsce, miejscowościach potrzebne są teraz, a nie za lat 50. Jak już wspomniałem wcześniej, żeby dostać takie tańsze mieszkanie, no to też musisz jakiś czas najpierw mieszkać w Wiedniu, żeby w ogóle móc złożyć wniosek o takie mieszkanie i potem jeszcze poczekać sobie na realizację przydziału tego mieszkania. Jacyś urzędnicy będą decydowali o tym, czy ty dostaniesz mieszkanie. Jeżeli będziesz wybredny co do dzielnicy, no to będziesz czekać dłużej i możesz czekać naprawdę długo na mieszkanie. No ale w tym czasie gdzieś musisz mieszkać. Jeżeli nie mieszkasz z rodzicami, bo nie jesteś Wiedeńczykiem, tylko przyjechałeś do tego miasta, no to musisz to mieszkanie wynajmować drożej, znacząco drożej na tym wolnym, niewielkim rynku najmu prywatnego. I to właśnie jest tym hamulcem rozwojowym miasta. W dodatku warto też porównać rodzaj i jakość mieszkań w Wiedniu. No, jeżeli porównamy z Warszawą, to raczej Wiedeń nie zachwyca. Odsyłam na naszą stronę, przypominam link w komentarzu oraz w opisie. Tam są dane także na temat wyposażenia technicznego tych mieszkań. No i szczególnie te stare zasoby wiedeńskie są, powiedziałbym, dość karygodne. W każdym razie średni taki stan mieszkania w Wiedniu jest gorszy niż tego w Warszawie. Na tej stronie, do której odsyłam Was, znajdziesz również takie kluczowe wskaźniki mieszkaniowe, na przykład o liczbie mieszkańców w tych miastach, dosyć porównywalna, także o liczbie na przykład osób zamieszkających jedno mieszkanie, no i zdecydowanie mniejsze zaludnienie na mieszkanie występuje w Warszawie niż w Wiedniu, chociaż trzeba powiedzieć też, że przeciętna wielkość mieszkania w Wiedniu w ogóle jest większa i to dosyć znacząco niż w Warszawie, bo to wynosi około 72 metrów, a w Warszawie około 59 metrów. Natomiast jeżeli to przeliczymy na liczbę metrów przypadających na osobę mieszkającą w danym mieszkaniu, to już okazuje się, że oba miasta są w zasadzie na tym samym poziomie. Mają też oba te miasta mniej więcej ten sam wskaźnik osób przypadających na pokój.
Zachęcam Was do zapoznania się z tymi szczegółowymi danymi liczbowymi. Jest ich na tej stronie jeszcze więcej, ale też chcę trochę podsumować to, co do tej pory powiedziałem o pomysłach lewicy na mieszkania. Czy budownictwo społeczne jest naprawdę w stanie uratować polskie mieszkalnictwo? To jest mocno, mocno dyskusyjne. Obecna skala budownictwa społecznego naprawdę jest niewielka i przecież to, co w tej chwili jest oddawane na przykład w ramach budownictwa społecznego, to było zapoczątkowane, tam pomysł budowania czegoś takiego był mniej więcej 4 do 5 lat temu, bo powiedzmy 2 lata buduje się budynek wielorodzinny w Polsce tak przeciętnie, to jest przeciętna od wejścia na budowę do oddania do użytkowania. No i 2-3 lata często trwa papierologia związana. To jest też przerażające, bo to oznacza, że na przykład brak mieszkań czy też trudność budowy nowych mieszkań polega na tej cholernej papierologii. I na to trzeba by zwrócić uwagę, ale tutaj Zandbergowi akurat papierologia mniej przeszkadza. On uważa, że to takie rozdawnictwo i kontrolowane przez państwo mieszkania komunalne rozwiążą problem. W Polsce, przypominam, był okres, kiedy mieszkania były w cudzysłowie rozdawane przez państwo. Były to mieszkania komunalne, ale były też mieszkania spółdzielcze, lokatorskie, nie trzeba ich było wykupywać. Faktycznie dość tanio się mieszkało w tych mieszkaniach, ale pamiętacie, ile lat się czekało na te mieszkania? I czy te mieszkania zawsze się dostało tam, gdzie chce się mieszkać, czy też dostawało się w jakiejś losowej lokalizacji? Czy mamy do tego samego wrócić? Ja nie chcę wyjść na osobę, która jest totalnym wrogiem budownictwa społecznego. Takie budownictwo jest być może gdzieś potrzebne, ale potrzebne są tak naprawdę wszelkie formy budownictwa, a to, żeby zwiększała się dostępność mieszkań w Polsce, jest między innymi uwarunkowane zniesieniem niepotrzebnych barier biurokratycznych, zniesieniem durnych opłat oraz ułatwieniem dostępu do ziemi, której to ziemi budowlanej w posiadaniu państwa, samorządów, czyli w posiadaniu takim, no, nazwijmy to umownie państwowym, jest naprawdę dużo. To są tysiące hektarów ziemi, która jest gotowa do zabudowy i ta ziemia leży odłogiem, nie jest udostępniana. Tych zmian zresztą potrzebnych w polskim prawodawstwie jest dużo więcej. Mówiliśmy o tym w wielu filmach do tej pory i nie będę po prostu tego powtarzał. Jeszcze raz chcę tylko podkreślić. Budownictwo społeczne, postawienie tylko i wyłącznie na budownictwo społeczne nie rozwiąże problemów polskich mieszkaniowych. Ponadto, jeżeli będziemy planowali to budownictwo społeczne, możemy wpaść w taką pułapkę, w jaką wpadł Wiedeń, który stał się miastem, można powiedzieć, idealnym do mieszkania, takim opiekuńczym dla swoich mieszkańców, ale jednocześnie miastem, który odciął się od napływu, w cudzysłowie, świeżej krwi do tego miasta. I to nie tylko ludności, która tam przyjedzie pracować i na przykład kogoś strzyc, ale również od napływu naukowców, tych, którzy pchaliby do przodu nowoczesne formy przemysłu, produkcji, usług. To miasto zaczęło stać w miejscu. Ten model, który sprawdzał się jeszcze w XX wieku, jest już po prostu lekko, no, krącący myszką w wieku XXI. Jeżeli jakieś miasto nie idzie do przodu, to po prostu się nie rozwija i o tym właśnie najlepiej świadczy to, co powiedziałem prawie na początku tego filmu. W Wiedniu obserwuje się wynoszenie się młodych ludzi z Wiednia do Gracu, do Lincu, bo tam mogą pracować w nowoczesnych dziedzinach przemysłu, produkcji, usług, w nowoczesnych dziedzinach po prostu, które się teraz rozwijają. A Wiedeń, no cóż, będziemy tam jeździć na dobre jedzenie, na żeberka, na słuchanie walca. Czy tego chcemy u nas? Słuchajcie, jeżeli interesuje Was ten temat i poznanie liczb, no to wejdźcie w podany przeze mnie link.
na stronę symen24.pl. Na tej stronie znajdziecie również kursy obrotu nieruchomościami, polecam, a także zachęcam do subskrybowania kanału, do pisania nam w komentarzach swoich opinii na temat rynku nieruchomości, jak się powinien rozwijać, co się dzieje w ogóle na rynku nieruchomości oraz do sugerowania nowych tematów audycji. Cześć, trzymajcie się.